It's just such a joy to be here. It is really amazing. Wielką radością jest zawsze dla mnie przyjeżdżać tutaj. To jest naprawdę niesamowite. I would say it's like this is like home. Powiedziałbym, że czuję się tu jak w domu. When I go to Istanbul, I'd say that's like home. Jak jadę do Stambułu, to tam czuję się jak w domu. But actually our home is in heaven. Ale tak naprawdę naszym domem jest niebo. But this is pretty close. Ale jesteśmy tutaj dosyć blisko domu. Thank you, Pastor Mariusz. That was an amazing word. Dziękuję, Wow. Pastor Mariusz, to było wspaniałe słowo. Did you see in the video there where Elvira was standing with this lady? Czy widzieliście na filmie, jak Elvira stała koło takiej kobiety, która miała owiniętą głowę? This lady went to she was having terrible dreams and she went to a fortune teller. Ta kobieta miała koszmary senne i więc poszła do jakiejś takiej wróżki. And the fortune teller said that he could not help her. Czy to był wróżbin, który powiedział jej, że nie może jej pomóc. Because there's a curse on her life. Bo jej życie jest przeklęte. So he said that she needed to find a pastor in a church. I powiedział jej, że musi znaleźć pastora i kościół. And he would pray for you. I żeby oni się o nią modlili. So she came to our church. Więc ona przyszła do naszego kościoła. It's like, you know, God has it under control. Więc Bóg ma to wszystko pod kontrolą. It looks sometimes like the devil's like got it in his hand, but actually like God. I czasami wydaje się, że szatan prowadzi kogoś, ale tak naprawdę to Bóg to ma pod kontrolą. Yeah. So, wow, this is amazing. I'm still thinking about his message. It was great. Thinking with God. Myśleć o tym, co powiedział pastor Mariusz, to było wspaniałe, o myśleniu z Bogiem. And it made me think of the days with Pastor Stevens when one of his famous statements was, Bible doctrine is how to think with God. I przypomniało mi to te czasy, kiedy nauczał nas pastor Stevens i jego takim jednym z głównych rzeczy, które on mówił, to, że doktryna biblijna to jest myślenie z Bogiem. Ucząc się doktryny biblijnej, uczymy się myśleć z Bogiem. You know, in religion, especially in places where it's very religious, people think about God, but they don't think with God. W miejscach, które są bardzo religijne, czy religijni ludzie myślą o tym, myślą o Bogu, ale nie myślą o tym, jak myśleć z Bogiem. Yeah, so I love to meet people in Istanbul and tell them that you can think with God, not just about Him. I lubię spotykać się z ludźmi w Stambule i mówić im o tym, że mogą myśleć z Bogiem, a nie tylko o Bogu. Because the Bible is the mind of Christ. Bo Biblia jest myśl Chrystusa. So, Father, we pray, bless these words in the remainder of this time and just help us to hear from your Spirit in Jesus' name. Ojcze, błogosław te słowa i czas, który nam pozostał w imieniu Jezusa. Amen. Just wondering if this certain person is here. Okay. I was reading in the book of Daniel, and I'm going to be in Daniel chapter 2, just briefly. Będę mówił o z drugiego rozdziału Księgi Daniela, bardzo krótko. And many things I like about Daniel. It says that he was a man with an excellent spirit. Jest wiele rzeczy, które podobają mi się w Danielu. Jest powiedziane między innymi, że to był mąż o wspaniałego ducha. And he was asked to interpret a dream. Poproszono go, żeby wyjaśnił sen. And he did it. I on to zrobił. Because God revealed it to him. Bo Bóg mu to objawił. And then comes the time of kind of like reward time. I później nadszedł czas nagrody. The king is like, first of all, the king is very grateful for the interpretation of the dream. Przede wszystkim król był bardzo wdzięczny za wykładnię tego snu. And the king is saying, you know, the God of Daniel, he is like amazing. I król powiedział, że Bóg Daniela jest niesamowity. So the king wants to make Daniel great. Więc król chce tak wynieść Daniela na wysokie stanowisko.
But I like how like Daniel makes his suggestion of what he wants. Ale podoba mi się to, jak Daniel sugeruje, co on by chciał. And he says, I would like you to offer my 3 friends the high position in the kingdom of Babylon. I mówi, wolałbym, żeby król dał wysokie stanowiska w królestwie Babilonu moim 3 przyjaciołom. So in verse 49, this is what it says. Więc w wersecie 49 czytamy tak. And then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Czytamy tutaj, lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. He's like taking a position in what appears to be like a non-recognizable, non-important place. Wydaje się, że on zajął takie stanowisko, które nie było zbyt wyraźnie rozpoznawane i nie było ważne. He's just sitting at the gate. Siedział w bramie. And I don't know, that just really spoke to my heart. I to bardzo przemówiło do mojego serca. And I was thinking about sometimes people in the church, they're wondering, what is my place? Czasami ludzie w kościele zastanawiają się, gdzie jest ich miejsce. Actually, all people think about this. I tak naprawdę każdy o tym myśli. Like we want to be socially accepted. Chcemy być społecznie do przyjęcia. We want to fit into the group. Chcemy pasować do grupy. When people come to the church in Istanbul, if they're Muslim, they always ask, many times they ask, what must I do to be here? Kiedy przychodzą nowi ludzie do kościoła w Stambule, jeżeli są muzułmanami, to bardzo często pytają, co mam zrobić, żeby móc tutaj być. They expect this long list of things. I oczekują jakiejś długiej listy religijnych czynności. And we just say, just come and believe. A my mówimy po prostu przyjdź i uwierz. Yeah. So, you know, sometimes people want their place in society in a high position. Czasami ludzie chcą zajmować jakieś wysokie stanowisko w społeczeństwie. There's many places that people seek to find. Jest wiele miejsc, których ludzie poszukują. But I like what it says in Colossians 3. Let's turn there. Ale mi się podoba to, co jest powiedziane w Kolosan 3. You know, when you're reading the Bible, you never come to the end. It's just Kiedy czytamy Biblię, continues. to nigdy nie możemy dotrzeć do końca. To ciągle it's so rich. I ciągle jest coś więcej, jest tak bogata. Like Bible school yesterday was. Tak jak szkoła biblijna wczoraj. Just so rich. Była tak bogata. And such different, like, how do we say it? Different styles. I każdy miał inny styl. Like Pastor Robert. Na przykład pastor Robert. He's like the airplane that's taxiing on the airstrip and then finally it points in the right direction, then it picks up speed, and then it takes off, it leaves the ground, and it's now left the earth and it's entering into the heavenlies. On jest jak taki samolot na pasie startowym, który jedzie po pasie startowym i w końcu znajduje swój kierunek i wzbija się w powietrze i opuścił już ziemię i jest teraz w niebie. But Pastor Mariusz, ale pastor Mariusz so different. Jest zupełnie inny. He is like space rocket. On jest jak rakieta kosmiczna. It immediately leaves the earth and it's already heading into the heavenlies. Natychmiast odbija się z ziemi i od razu wzbija się w niebo. At some point, you know, when the rocket separates and then like the capsule, it goes into outer space and it's like visiting from planet to planet. I potem odczepiają się zbiorniki paliwowe i zostaje tylko kapsuła, która lata od jednej planety do drugiej. Okay, I will stop right there. Już przestanę teraz. Colossians 3. W Kolosan 3. Verse 3. Werset 3. For you are dead. Umarliście. And your life is hid with Christ in God. Umarliście, bowiem a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. That's our place.
To jest nasze miejsce. Nothing can take us out of that place. I nic nie może nas z tego miejsca wyrwać. That's the place where we belong. To jest miejsce, do którego należymy. I like simple things. Ja lubię rzeczy, które są proste. That's just so simple. I to jest takie proste. Mary is sitting at the feet of Jesus and Martha is very busy. Maria siedzi u stóp Jezusa, a Marta jest bardzo zajęta. Martha, it says, is the English word is cumbered about with much serving. The Greek word actually means she's dragged from place to place. Marta się krząta i po angielsku jest napisane, że jest obciążona z rzeczami, różnymi usługami, a w Grece jest to słowo oznacza, że jest tak ciągana od jednego miejsca do drugiego. And her thought life is like getting more angry. I jest cały czas coraz bardziej wściekła. To the point where she accuses Jesus of not caring that she's not receiving help. Aż w końcu oskarża Jezusa o to, że go nie obchodzi to, że jej nikt nie pomaga. And Jesus says, Mary has found the thing that is the one thing that is needful. A Jezus odpowiada, że Maria znalazła tę jedną rzecz, która jest potrzebna. She found her place. Znalazła swoje miejsce. But Daniel was at the gate, and this kind of thought, it just would not leave my mind. Ale Daniel był, tutaj po angielsku jest powiedziane, że on był u bram dworu królewskiego. And it reminded me of a very interesting person. I to przypomniało mi bardzo ciekawą osobę. And if you want, turn with me to the book of Esther. No, otwórzcie w księdze Estery. The book of Esther is unique in the fact that God is not mentioned. Księga Estery jest bardzo wyjątkowa, bo nie ma w niej mowy o Bogu. But God's hand is everywhere in the book. Ale widać wszędzie w tej księdze widać Bożą rękę. He's doing things. On ciągle coś robi. You can see God's plan. I widzimy Boży plan. You can see God's hand is on people. Widzimy, że jego ręka spoczywa na różnych osobach w tej księdze. You can see that things don't happen by accident. Widzimy, że różne rzeczy nie dzieją się przez przypadek. But there's a character in this story and his name is Mordecai. I w tej historii jest taka postać, która ma na imię Mordechaj. And he's kind of like the spiritual man. Który jest takim duchowym człowiekiem. He's the spirit man. On jest człowiekiem duchowym. And he has a connection I ma kontakt z Bogiem. And look at this in verse 19. Przyjrzymy chapter 2, verse 19. Przyjrzyjmy się wersetowi 19 w rozdziale 2. And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate. A gdy pozostałe dziewice sprowadzono do drugiego domu kobiet, Mordechaj był w orszaku królewskim. What is he doing there? I jest powiedziane po angielsku, że był w bramie pałacu królewskiego. Co on tam robił? He's a watchman. On był stróżował. He's just sitting there and he has his spiritual discernment and he's watching. Siedział tam i obserwował wszystko z takim duchowym rozróżnieniem. Then chapter 2 verse 21. Potem rozdział 2 werset 21. In those days while Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlains, Bigtha and Teresh, of those which kept the door were angry and sought to lay hands on the king Xerxes. Otóż w tym czasie, gdy Mordechaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Bigtan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Ahasferosza. Here he is giving a warning. Tutaj Mordechaj ostrzega króla. He discerns trouble and now he has warning to give to save the king. Zauważa, że są problemy i ostrzega króla. And then chapter 3
verse 2. I potem rozdział 3, werset 2. And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Haman is a great example of the flesh. Haman jest takim przykładem cielesności. And the spiritual man will not bow to the flesh. I człowiek duchowy nie pokłoni się ciału. He will not give respect to the flesh. Nie będzie oddawał honorów ciału. And then we see in chapter 4, dalej widzimy w rozdziale 4, verse 2, werset 2. And it came even before the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. It's a picture of prayer and fasting. I to jest przykład modlitwy i postu. That Mordecai knows about this decree against the Jewish people and he enters into prayer and fasting. Mordochaj dowiaduje się o spisku przeciwko Żydom i modli się i zaczyna modlitwę i post. And then next in chapter 5, i później w rozdziale 5, verse 8, werset 8. If it has found favor in the sight of the king, and if it pleases the king to grant my petition and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king has said. Actually, it's verse 9. Then went Haman forth that day, joyful and with glad heart, but when he saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up nor moved for him, he was full with anger against Mordecai. I w wersecie 8 czytamy: jeśli znalazłam łaskę w oczach króla, jeśli król uzna to za dobre dać mi, o co poproszę, i spełnić moje życzenie, to niech przyjdzie król z Hamanem jutro na ucztę, którą dla nich przygotuje, i jutro postąpię według słowa królewskiego. I w wersecie 9: w dniu tym wyszedł Haman wesoły i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w bramie królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja. The flesh is always angry with the spirit. Ciało zawsze jest wściekłe na ducha. It doesn't want to listen to the spirit. I nie chce go słuchać. Have you ever noticed that in your own heart? Zauważyliście to kiedyś w swoim własnym sercu? And then verse 13. I potem werset 13. Yet all of this availeth me nothing so long as I see Mordecai the Jew sitting in the king's gate. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Like the flesh can never have peace with the spirit. Ciało nigdy nie może osiągnąć pokoju, kiedy jest w obecności ducha. There's this war that goes on. Cały czas toczy się wojna. They never come into agreement. Nigdy nie mogą się pogodzić. But Mordecai continues to take his position that he was given by God at the gate, and eventually great honor comes to the man of God and the woman of God that stays in the place that God has for them. Ale Mordochaj pozostaje w bramie królewskiej, w miejscu, w którym postawił go Bóg. I w końcu wielki honor przychodzi, czy mąż i kobieta Boża, którzy pozostali w miejscu przeznaczonym im przez Boga, są bardzo wysoko uhonorowani. And in verse 10 we read about it. It says, then the king said to Haman, this is 6:10, chapter 6, verse 10. Then the king said to Haman, make haste and take the apparel and the horse as you have said, and do even to Mordecai the Jew that sitteth at the king's gate, and let nothing fail of all that you have spoken.
I w rozdziale 6, w wersecie 10 czytamy: Wtedy król rzekł do Hamana: weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mordechajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. It's like we can relax. Więc możemy się odprężyć. And God has things under control. Bo Bóg panuje nad wszystkim. But it's important to be in the right place. Ale ważne jest, musimy być cały czas we właściwym miejscu. In Deuteronomy chapter 12, w 5 Mojżeszowej 12, there's a beautiful counseling for the people of God. Czytamy o wspaniałej radzie dla ludu Bożego. And it's about finding that place of worship. I tu chodzi o to, żeby odnaleźć miejsce uwielbienia. And 6 times in this chapter the same little phrases repeated. Te same małe związki wyrazowe powtarzają się w tym rozdziale 6 razy. The first one, we won't read all of them, but the first one is in verse 5. Pierwszy raz pojawia się taki zwrot w wersecie 5. But unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall you seek, and there you shall come. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg was wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Verse 11 again, the place that the Lord your God shall choose. I w wersecie 11 znowu czytamy o miejscu, które Pan Bóg wasz wybierze. Verse 14, the place that the Lord your God shall choose. W wersecie 14 miejsce, które Pan wybierze. This is amazing. Verse 18. W wersecie 18. But you must eat them before the Lord your God in the place which the Lord your God shall choose, you and your son and your daughter and your maidservant and thy maidservant and the Levite that is within the gates, and you shall rejoice before the Lord your God in all that you put your hands to. Będziesz je spożywał na miejscu, które wybierze Pan Bóg twój, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służąca oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach. Przed Panem Bogiem twoim będziesz się radował ze wszystkiego, co twoja ręka osiągnie. God leads us to a place of his choice. Bóg prowadzi nas w miejsce, które On sam wybrał. And I often think about how I left my hometown and it was in the country, and according to my desire, I like the country, but I don't like the city. Ja często myślę o tym, jak opuściłem swój dom rodzinny na wsi w Stanach i przeprowadziłem się do miasta i sam wolę wieś. So God sent me to Baltimore City for Bible school. Ale Bóg posłał mnie do miasta Baltimore do szkoły biblijnej. Then finally, after Bible school is over, now I can go back to my place, but it ends up being Istanbul, Turkey. I kiedy w końcu skończyłem szkołę biblijną, to mogłem wreszcie pojechać tam, gdzie chciałem, wrócić do domu, i tym domem okazał się Stambuł. With 20 million people. Miasto 20-milionowe. But it is the place that the Lord thy God has chosen. Ale jest to miejsce, które twój Pan, twój Bóg wybrał dla ciebie. Now we have an enemy. Mamy jednak wroga. We know who he is. Wiemy, kim on jest. And he has this interesting strategy. I on ma ciekawą strategię. And if you look at Numbers chapter 22. I kiedy spojrzymy na 4 rozdział czwartej księgi Mojżeszowej. And by the way, when you find that place, like I think of the church, and I think of my pastor, like if I'm here, my pastor is Pastor Marchek, and this is my church, and God has shown me my place. You know what the enemy wants to do. I kiedy jesteśmy w miejscu, które Bóg dla nas wybrał, i mamy pastora, tak jak jesteśmy w Warszawie i naszym pastorem jest pastor Maciek, wiemy, czego chce od nas nasz wróg. And it doesn't mean I can never leave the church, this particular church. To nie znaczy, że nigdy nie mogę odejść z tego kościoła. But I need to hear the voice of God.
Ale muszę słyszeć głos Boży. And recognize his voice and also understand that the enemy has a voice. I muszę rozpoznać jego głos i też wiedzieć o tym, że wróg też ma głos. And in this story of the prophet Balaam, he is having conversation with wrong person. W tym rozdziale czytamy historię proroka Balama, który rozmawiał z niewłaściwą osobą. He's speaking to the king of Moab. On rozmawiał z królem Moabu. And Moab represents the flesh. A Moab reprezentuje ciało, cielesność. That's not a good place to have conversations. To nie jest zbyt dobre miejsce na rozmowy. But there's a weakness in Balaam's heart. Ale Balaam ma słabość w swoim sercu. And I think if we consider it, we all have a weakness somewhere in this thing called the heart. I jeżeli się nad tym zastanowimy, to wiemy, że każdy z nas ma jakąś słabość gdzieś w swoim sercu. And the enemy likes to probe and find out where is this weakness, discover it, and then try and lead the person of God out of their place. A nasz wróg bada i próbuje znaleźć tą słabość w naszym sercu po to, żeby wykorzystać ją, żeby wyprowadzić Bożych ludzi z ich miejsca. So chapter 22 verse 41. Więc w wersecie 22, rozdział 41. Przepraszam, odwrotnie, rozdział 22, werset 41. And it came to pass on the next day that Balak took Balaam and brought him up into a high place of Baal, that there he might see the uttermost part of the people. A nazajutrz zabrał Balak Bileama i wyprowadził go na wzgórza Baala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. The king of Moab wants the children of God to be cursed. Król Moabu chce przekląć, czy chce obciążyć przekleństwem dzieci Izraela. But you can't curse God's people. Ale Bożego ludu nie da się przekląć. You can't touch that. Nie można go dotknąć przekleństwem. The only thing you could do is corrupt it. Można go najwyżej skazić. But you cannot curse them. Ale nie można go obłożyć przekleństwem. So he brings him to a high place. Więc Balak wyprowadza Bileama na wzgórze. Do you remember what the devil did to Jesus? Czy pamiętacie, co szatan zrobił z Jezusem? In Matthew 4:8. W Mateusza 4:8. He took him to a high place and he made a deal. Wyprowadził go na wzgórze, żeby załatwić z nim jakąś sprawę. All of these kingdoms I own. I powiedział: ja jestem panem wszystkich tych królestw. And I give them to you if you will bow down and worship me. I oddam je tobie, jeżeli mi się pokłonisz. So Balak did this to Balaam and it didn't work. Więc Balak zrobił to samo z Bileamem, ale to nie zadziałało. So what does he do? Więc co robi teraz? Chapter 23 verse 13. Rozdział 23, werset 13. And Balak said unto him, Come, I pray you, with me unto another place. Wtedy Balak rzekł do niego: chodź proszę ze mną na inne miejsce. And then look at verse 27. I potem werset 27. Because that didn't work. Bo to nie zadziałało znowu. And Balak said unto Balaam, Come, I pray you, and I will bring you unto another place. I rzekł Balak do Bileama: chodź proszę, wezmę cię ze sobą na inne miejsce. So he's got this plan to draw us into different places to make an offer. Więc on ma taki plan, żeby ciągać nas z miejsca na miejsce, żeby tam składać nam propozycje. But we have found a hiding place. Ale my znaleźliśmy kryjówkę. Nothing can take us out of the hiding place. I nic nie może nas wyrwać z tej kryjówki. We've been placed in Christ. Bo jesteśmy w Chrystusie. In God. Nasze miejsce jest w Bogu. And that is the safe place. I to jest miejsce, które jest bezpieczne. Now, in closing, let's look at just one more. Proverbs chapter 8. Na zakończenie jeszcze przeczytamy jeden werset w Przypowieściach 8.
in verse 34. Werset 34. Says, "Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors." Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając w dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Like yesterday was such a great blessing. Wczorajszy dzień był takim wielkim błogosławieństwem. To be at the gates. To było wspaniałe być u bram. Watching, listening, czuwając, słuchając i przyjmując. It is amazing opportunity. To była wspaniała możliwość. And God cares very much about us finding our place. I Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy znaleźli swoje miejsce. And I love this verse. It's in John 11? No, I think it's John 14, I hope. I bardzo lubię ten werset, chyba w Jana 14. Yeah, it is. Yeah. Oh, this is so good. John 14, let not your heart be troubled. Jana 14, verse 1. W wersecie 1. Niechaj nie trwoży się serce wasze. You believe in God, believe also in me. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. We share this a lot with Muslims, like, okay, you believe in God, but Jesus said believe also in me. I często rozmawiam tak z muzułmanami, mówię, wierzycie w Boga, ale Jezus powiedział, wierzcie też we mnie. And then it says, in my Father's house there are many mansions, and if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. There's just nothing better than being in that place where God's presence is. Nie ma nic lepszego niż przebywać w miejscu, w którym jest Boża obecność. Oh, it's so beautiful to be in His presence. Tak cudownie jest być w Jego obecności. The tabernacle was a representation of the presence of God. Przybytek Boży reprezentował Bożą obecność. It says that Joshua would not depart from the entrance, the gate to the tabernacle when Moses went in to speak to God. Jest powiedziane, że kiedy Mojżesz wchodził do przybytku, żeby rozmawiać z Bogiem, to Jozue nie odchodził od bram przybytku. It's all about abiding in that place. W tym wszystkim chodzi o to, żeby trwać w swoim miejscu. You know, the Apostle John, apostoł Jan, he spoke most about love. Mówił najwięcej o miłości. He found a place on Jesus' heart. I znalazł miejsce na sercu Jezusa. He would lean on him. I opierał się o niego. He would listen to him. I słuchał go. He would just enjoy that place. I cieszył się tym miejscem. That was John's place. To było miejsce Jana. He claimed that place. On to miejsce sobie zarezerwował. And he found great peace in that place. I znalazł w nim wielki pokój. Amen. Amen. All right. Zatrzymaj mnie i powiedz, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę
Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Będę chwalić Cię na zawsze. Będę ciągle ufać Ci. Jesteś wyzwoleniem z grzechu. Na skale swej postawiłeś mnie. Nie zachwieję się, będę śpiewać, że jesteś mą tarczą, mą siłą, mą drogą mym, wybawcą mym, schronieniem, mą twierdzą, ucieczką, kiedy potrzebuję Cię. Któż jest tak jak Ty, mój Panie? Jedynym mym pragnieniem jesteś Ty. Dałeś radość mi, będę śpiewać, że jesteś mą tarczą, mą siłą, mą drogą mym, wybawcą mym, schronieniem, mą twierdzą, ucieczką, kiedy potrzebuję Cię. Dałeś radość mi, będę śpiewać, że jesteś mą tarczą, mą siłą, mą drogą mym, wybawcą mym, schronieniem, mą twierdzą, ucieczką, kiedy potrzebuję Cię. Ucieczką, kiedy potrzebuję Cię. Ucieczką, kiedy potrzebuję Cię. Jezu, panuj zawsze w świecie Tym. Jezu, panuj zawsze w świecie Tym. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz naszym Bogiem, Jezu. Jezu. Jezu, panuj zawsze w świecie Tym. Jezu, panuj zawsze w świecie Tym. Od początku tylko Ty, już na wieki
życiu mym. Jezu, panuj zawsze w życiu mym. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz moim Bogiem, Jezu. Jezu, nic już się nie liczy, tylko w Tobie wartość mam. Jezu, jesteś w centrum, wszystko inne traci sens, Panie mój. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Nic już się nie liczy, tylko w Tobie wartość mam. Jezu, jesteś w centrum, wszystko inne traci sens, Panie mój. Jezu, panuj zawsze w życiu mym. Jezu, panuj zawsze w życiu mym. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz moim